Pomagasz mi nagrywać? Dobra, już Cię nie dotykam. Nie wiem, czy mogę to sobie jeszcze wyobrazić. Jest mi strasznie dziwnie tutaj. Dobrych kilka miesięcy nie siedziałam przed kamerą. Alright. A jeżeli jesteś tu nowa, to bardzo mi miło, że tu zaglądasz. Nazywam się Natalia, od kilku tygodni w zasadzie mam 29 lat, a od ponad 5 lat mieszkam i żyję w Paryżu i stworzyłam tę przestrzeń internetową, aby zapisywać gdzieś wszystkie moje wspomnienia z tych wspaniałych, trochę szalonych, ale też strasznie dziwnych lat. Ale dlaczego są one dziwne? Od około 2 lat czuję na karku tę dyszącą 30, co mimowolnie zmusza mnie do wielu przemyśleń i podsumowań. Mam wrażenie, że znajduję się obecnie w jakimś momencie przejściowym, który sprawia, że wiele z moich życiowych wyborów wkładam pod lupę, dokładnie analizuję, staram się zostawić tylko te, które rzeczywiście mi służą, ale tak ładnie to tylko brzmi, bo w rzeczywistości okazuje się to dużo bardziej ciężkie i męczące, tak poddawać w wątpliwość podstawy, na których zbudowane jest moje życie. Ale wiem też, że pośród wielu z Was są osoby, które będą mogły się ze mną utożsamić. Więc zapraszam Was, żebyśmy wspólnie nawigowali przez ten pogmatwany czas, bo bagaż doświadczeń staje się lżejszy, kiedy niesie się go w kilka osób, prawda? Przywitaj się ze wszystkim. Hej! Ale też zanim przejdziemy do vloga, chciałabym się podzielić z Wami kilkoma słowami o tym, dlaczego wróciłam, dlaczego jeszcze kompletnie nie zrezygnowałam z pomysłu prowadzenia mojego kanału. Trochę jest to śmieszne, bo jeden z ostatnich filmów, który dodałam tutaj w tym roku, opowiadał o tym, jaki mam plan na YouTube'a, ile chciałabym wstawiać, a okazało się, że później nie wstawiałam praktycznie nic przez bardzo, bardzo długo. Więc dlaczego jestem tu z powrotem? Dobre pytanie, sama sobie je często zadaję. Jak chyba mówiłam w tym poprzednim wideo, mam takie poczucie cały czas, że z tym całym przedsięwzięciem związanym z YouTube'em ja nie dałam sobie jeszcze szansy, żeby wypróbować wszystkiego, żeby dać z siebie wszystko, żeby... Wow! Jezu, kocie, czy ty jesteś normalny? Po prostu chciałabym sobie dać szansę, chciałabym jeszcze raz skupić się na tym, zabrać się do tego z trochę bardziej poukładanym wszystkim w głowie. Jeżeli w przyszłości zrezygnuję z prowadzenia tego kanału, to chciałabym, żeby to była decyzja podjęta tak świadomie. Po prostu stwierdziłam, że nie jest to dla mnie w 100% i jestem gotowa zakończyć pewien rozdział. A teraz mam takie poczucie, że nie jestem jeszcze na tym etapie. Druga sprawa, bardzo dużą częścią mojej decyzji o pauzie na tym kanale było to, że ja bardzo... mówienie, że jestem swoim największym krytykiem jest takie bardzo wyświechtane, ale tak bardzo prawdziwe w moim przypadku. Kochanie, poznajcie przy okazji Nichiego, który jest z nami w tym tygodniu. Ja bardzo dużo oczekuję od siebie. Chcę, żeby wszystko, co tutaj dodaję, było od razu wspaniałe, jak najlepsze. A kolejną warstwą jest jeszcze to, że nie dość, że muszę usiąść przed tą kamerą, to potem przy montowaniu oglądam to jeszcze 15 razy. Sama sobie trochę siadałam na głowę i dopatrywałam się wszystkich niedoskonałości. Zamiast po prostu dać sobie trochę luzu i czasu i na przykład przez rok dodawać regularnie i po prostu obserwować progres, zobaczyć, czy mam w ogóle do tego żyłkę, czy jest tam jakiś potencjał, czy uczę się czegoś, czy się rozwijam, czy mi się to podoba, a może nie. I to też jest okej. Terapia, na którą uczęszczałam, nauczyła mnie, że pewne procesy potrzebują czasu i ja ten czas sobie dałam przez te kilka miesięcy właśnie, żeby trochę powalczyć z tymi moimi demonami. Dlatego ten film dzisiaj jest takim kolejnym, powiedzmy, malutkim kroczkiem, który robię gdzieś tam w kierunku spełniania swoich celów. Malutkim, bo malutkim, niedoskonałym, ale jednak krokiem do przodu. To tyle. Hello! Witajcie w nowym vlogu. Zobaczcie, kto jest tutaj ze mną. Zitko, say hi.
Hey, It's been a while. been a big one. Ale tak, właśnie zbieramy się na zakupy. Jak widzicie, w międzyczasie, podczas przerwy dorobiliśmy się samochodu, więc teraz wyjazdy po jedzenie nabierały zupełnie innego znaczenia, bo są po prostu przyjemnością, a nie tylko tachaniem wielkich toreb. Ale tak, właśnie jedziemy sobie do Lidla. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę wypadłam z wprawy przy vlogowaniu i w pewnych momentach czuję, że ten content nie jest pełny, a też nie chcę, żeby to wideo było takie fejkowe. Po prostu nagrywam swoje życie, więc też nie będę specjalnie na przykład leciała do Lidla, żeby dograć scenę, którą zapomniałam. Tak nie wygląda życie i ja też tego nie planuję pokazywać na moim kanale. A do tego czasu po prostu mam to, co mam i to będę publikować. Zbieram się właśnie i szykuję do wyjścia, bo idziemy spotkać się z naszymi znajomymi i grać w pickleball po raz pierwszy w życiu, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Co prawda miałam jakieś tam doświadczenie z tenisem, więc nie powinno być aż tak źle, ale ostatnio właśnie jednym z moich postanowień jest szukanie aktywności, które sprawią, że nie tylko będę tam paliła kalorie i które mnie będą fizycznie męczyły, ale też takie aktywności, które sprawiają mi po prostu przyjemność. Jedną z nich jest moja odnowiona pasja do tańca, którą już od jakiegoś czasu w sobie znowu gdzieś tam buduję, a drugą taką rzeczą jest właśnie dzisiejszy pickleball. Zobaczymy, o ile jest to naprawdę fun, tak jak wszędzie opisują to ludzie, którzy gdzieś tam w to grają, ale naprawdę wydaje się być to bardzo przyjemne, a dodatkowo będzie to kolejna okazja, żeby po prostu spędzić czas gdzieś tam ze znajomymi, co jak wiadomo w życiu dorosłym nie jest tak oczywiste i proste. Powiem wam, że ostatnio w końcu znowu sobie coś kupiłam. Dlaczego tak mówię i dlaczego się trochę śmieję pod nosem? Jakiś czas temu, w zeszłym roku, zauważyłam, że mam taki niezdrowy nawyk poprawiania sobie humoru zakupami. I to kończyło się dla mojego portfela i dla mnie trochę kiepsko, bo robiłam dużo takich impulsywnych i nieprzemyślanych zakupów. I stwierdziłam, że chciałabym nauczyć się robić zakupy rzeczy tylko wtedy, kiedy mi czegoś potrzeba, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście widzę, że brakuje mi jakiegoś elementu. Chciałabym mieć taką szafę raczej stonowaną. Ja nie będę nazywała się jakąś znawczynią mody, ubieram się na co dzień raczej praktycznie i dlatego największym sensem jest to, żeby moja szafa była pełna raczej takich kolorów basicowych, szarości, zieleni, trochę koloru i też bez jakichś rzeczy super ekstrawaganckich, a raczej właśnie takich stonowanych. I dlatego od listopada 2023 roku aż do października tego roku nie zrobiłam praktycznie żadnych zakupów. Nie liczę, bo tam oczywiście zdarzył mi się jakiś jeden sweter, czy chyba jakieś majtki, czy coś tam, no ale wiadomo, to są takie rzeczy, które ci są potrzebne na co dzień. Ale takich większych zakupów nie miałam okazji robić i też trochę chciałam zobaczyć przez te kilka sezonów rzeczywiście, czego mi brakuje, czego potrzebuję i raczej stawiać na jakość, a nie ilość. I ostatnio w końcu zebrałam się, stwierdziłam, że jest kilka rzeczy, których rzeczywiście mi gdzieś tam brakuje i były to spodnie i co jeszcze? Spodnie. Torebkę dostałam w prezencie urodzinowym od Zjeda, więc nie jest to taki shopping haul, bo jest też torebka, ale jest torebka, o której marzyłam od tak bardzo dawna, więc bardzo się cieszę, że jest w końcu w mojej kolekcji. No, będzie to taki shopping haul spodniowy, typowo. Myślałam, że coś jeszcze, wydawało mi się, że coś jeszcze, ale nie. Mam 3 pary spodni i torebkę. Już wam pokazuję. Proszę nie zwracać uwagi na bałagan wokół. Jestem częściowo za to odpowiedzialna, ale na chwilę obecną nie mam czasu ani przestrzeni, żeby to ogarnąć. W każdym razie, to nie są spodnie, które kupiłam.
ale let me show her. Ta-ta. To jest Polen, model, nie pamiętam jaki. Będę musiała sprawdzić w internecie, który to jest model. Jest to kolor Camel. Tak się prezentuje na mnie. Jest po prostu przepiękna, kocham ją, mieści się do niej laptop, więc mogę ją zabierać do biura, co też jest spoko. Tutaj ma takie zatrzaski, więc w przypadku, gdy potrzebuję, żeby torba była odrobinkę mniejsza, to mogę ją zmniejszyć w ten sposób z jednej i z drugiej strony i ona wtedy oczywiście staje się taka bardziej, troszkę bardziej poręczna. Ale uważam, że ten kolor, ten złoty grawer tutaj, no jest to coś pięknego, więc jestem super zadowolona, że ją mam. To pierwsze ze spodni, które ostatnio kupiłam. Są to 501 z Levi'sa, ale nie są to takie typowe 501, bo jest to ta edycja 90s i one są trochę szersze po długości całej nogawki. Ja niestety jakoś tak się wydarzyło, że od bardzo długiego czasu nie kupowałam sobie spodni i większość z moich spodni pochodziła jeszcze z czasów, kiedy najbardziej na topie były te mami jeans. One są z reguły wyższe w stanie, trochę szersze w biodrach, ale też kończą się przed kostką, a bardzo potrzebowałam spodni, które byłyby po prostu dłuższe do ziemi, więc jestem z tych bardzo zadowolona. Są w takim klasycznym niebieskim kolorze jeansu, więc myślę, że będą bardzo przydatne i będzie można z nich zrobić bardzo dużo jakichś fajnych stylizacji. Druga para to białe, szerokie dżinsy, takie trochę prawie dzwonowate, są bardzo baggy, ale takie jeszcze do przeżycia, bo próbowałam różnych baggy spodni, ale część no czuję się w nich jak taka Gen Z wannabe, więc to nie do końca te tony, w które chcę uderzać. Ale to są takie bardzo klasyczne, pasujące do wszystkiego. One są trochę z cieńszego jeansu, dlatego myślę, że na zimę mogą być trochę za chłodne, albo warto będzie pod nie coś założyć, ale no bardzo mi się podobają. Te są z Gapa i to są baggy mid-rise, tak się nazywa ten model. No i ostatnie. Wiem, że trochę nijak ma się to, do czego mówiłam o stonowanych kolorach i printach, ale muszę przyznać, że w tym sezonie, tak jak chyba wszyscy zresztą, oszalałam na punkcie printu panterkowego i znalazłam w dość spoko przystępnej cenie te właśnie spodnie w mango. Też są długie do ziemi i są też z tych szerszych, czyli dokładnie to, czego szukałam i czego potrzebowałam. Bardzo mi się podobają, dodają od razu całej stylizacji takiego no, charakteru, ewidentnie. I myślę, że no, poużywam sobie ich w tym sezonie na pewno. Już też w nich kilka razy wyskoczyłam na miasto, no i bardzo mi się podobają. I wiedziałam, że czegoś zapomniałam. Pamiętałam, że miałam wam jeszcze pokazać nowe buty. Buty to akurat prezent urodzinowy od moich rodziców, ale w końcu dorobiłam się własnej pary gazelek. Bardzo zależało mi na tym, żeby ta guma po boku była brązowa. Jakoś mi to tak leży z tym rodzajem butów. Dodaję takiego vintage vibe'u trochę. No i też chciałam buty, które będą kolorowe. Mam bardzo dużo białych, szarych, czarnych butów. Chciałam jakiegoś takiego uderzenia koloru do stylizacji, więc wybrałam te zielone. Zastanawiałam się między czerwonymi albo zielonymi, bo czerwony też jest teraz bardzo modny, ale stwierdziłam, że zielone jakoś
bardziej do mnie pasuje, no i też już jest w trendach od kilku sezonów, więc myślę, że jeszcze kilka na pewno w nich pochodzę. Już pokazuję Wam, jak prezentują się na nodze. Ja w ogóle bardzo lubię je właśnie z tymi spodniami, bo są takie, jest takie crazy, właśnie takie crazy 90s, panterka i zielony but i no, niewiele potrzeba, a jest, od razu dzieje się coś, jest coś ciekawszego. Pyk, do tego nowa polen i jesteśmy gotowi do wyjścia. W tym tygodniu mamy pod opieką tego dżentelmena. W tym, nawet na 2 tygodnie prawie, no. Zostaje z nami, bo jego pani pojechała na południe. I jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolona, bo już od dawna brakowało mi jakiegoś zwierzątka w domu. A przy okazji Lichi jest największym słodziakiem i w ogóle ma takie nastawienie jak pies. Kocha ludzi, kocha drapanko, umie aportować w ogóle i no nie, jest takim psim kotem, totalnie. Ale słodziak. Spędziłam dzisiaj cały dzień na kanapie. Miałam dość sporo ambitnych planów a propos tego, co chcę dzisiaj zrobić, ale niestety pogoda prezentuje się następująco. Więc nawet finalnie z jogi zrezygnowałam na poczet siedzenia na kanapie i oglądania Netflixa. Uczę się, żeby sobie trochę nie dowalać cały czas, że takie dni się zdarzają. Jestem teraz w trybie przygotowywania się do drugiego i podejrzewam ostatniego półmaratonu. I wczoraj w planie treningowym miałam 16 km, więc dzisiaj obudziłam się po prostu zmęczona. A teraz chcę ten wieczór spędzić na kanapie oglądając Sukcesję, którą zaczęliśmy całkiem niedawno i gotując sobie dobre jedzonko. Planuję chyba jakiś remont u moich sąsiadów, więc wybaczcie, że w tle słychać jakieś walenie młotem. W każdym razie ogarnęłam się, właśnie zbieram się do lekarza z okazji swoich 29 urodzin, które całkiem niedawno obchodziłam. Stwierdziłam, że chcę sobie zrobić taki kalendarzyk badań i już teraz naprawdę pilnować dat i regularnie chodzić do wszystkich takich klasycznych lekarzy w stylu ginekologa, okulisty, robić sobie badania krwi, USG piersi itd., itd., itd. Myślę, że zrobiłam to w dość mądry sposób, dlatego że rozpisałam sobie listę rzeczy. Dodałam kolumnę ostatnia data badania, następna data badania i ile dni mi zostało. Taką formułę w Excelu. Wszyscy kochamy formuły w Excelu, które są inteligentne. Obliczają mi po prostu mniej więcej, kiedy powinnam zacząć rozglądać się za następną wizytą. No i teraz minął już trochę ponad rok od ostatniej wizyty u okulisty, więc dzisiaj wybieramy się do okulisty. Zobaczymy, co tam słychać, czy potrzebuję mocniejszych okularów, czy jednak nie. Let's go.
Bonjour, j'ai un rendez-vous à midi 30. C'est ça. Z racji tego, że z moimi oczami wszystko ok, to zrobię Wam mały zakupowy haul z piekarni, bo kupiłam kilka super rzeczy. Przede wszystkim piękny chleb na zakwasie. Zaraz będziemy robić z tym kanapeczki na lunch. Ale też kupiłam dwie fajne rzeczy, takie typowo francuskie, z gatunku tych słodkich. Pierwsza to jest taka bułeczka Pepito Chocolat, czyli to będą takie kawałki czekolady po prostu. A drugie, to jak będziecie we Francji, to jest też jeden z moich faworytów, uwielbiam to. To się nazywa chouquette. To jest zrobione z takiego ciasta ptysiowego, obtoczone w takim gruboziarnistym cukrze. I to jest wspaniałe. To jest w ogóle puste w środku, takie mega, mega, mega delikatne, ale kocham to. I wypatroszył. Dlatego proponuję skupić się na złapaniu tego, kto to uczynił, bo po dzisiejszym znalezisku wciąż nie mamy nic, co mogłoby nas doprowadzić do sprawcy. W końcu zapominaj, że ostatecznie... Mamy to. Kanapeczki. No i of course deserek. A teraz zakładam słuchawki i lecimy dalej z pracą. Przywitaj się do kamery. Say hi guys. Dobra. Skończyłam już na dzisiaj pracę i zbieram się właśnie do wyjścia. Mam dzisiaj w planach 18 km. Coś czuję, że będzie to 18 km bardzo, bardzo wymęczony, bo nie mam dzisiaj mocy. Wsadziłam rękę w kadr. Przepraszam, ale jeszcze przed wyjściem biorę sobie, poczekajcie, jakby to was tutaj jakoś mądrze odłożyć. Nie spadniecie? Nie spadniecie. Biorę sobie takie kropelki, grzybki na energię. Co prawda mniej niż jest zalecany, dlatego że jest już trochę późno. Pięć sekund pod językiem i lecimy. Jedyne, co mnie zmotywowało do wyjścia dzisiaj, to ta piękna pogoda. Świeci słoneczko. Ja biegnę sobie właśnie drogą taką leśną, nad rzeką. 2 kilometry za mną, 16 przede mną. Woo! Jedenaście kilometrów. Mam ostatnie 250 metrów. 200 już. Boże, zawsze to się wydaje na początku takie niemożliwe, a później jak już jestem na mecie, to mam takie easy do zrobienia. Zrobiłam sobie kreatynę teraz. Chwila odpoczynku. No i lecę pod prysznic, bo włosy mam tak mokre, jakbym wyszła spod prysznica. Najgorzej tylko, że ten koleś za mną ewidentnie ma teraz moment na zabawę. Obczajcie to. Koleś, który aportuje. Au, 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 au! Puść.
Jak widzicie już po prysznicu, mam dzisiaj dzień kwasów, więc patrzyłam się ostatnio w te cudeńko do skór trądzikowych i z takimi niedoskonałościami, z którymi ja przez bardzo długi czas walczyłam. Ten produkt, czyli kwas azolajnowy i kwas salicylowy z Drunk Elephant, mam od 1,5 miesiąca czy 2 miesięcy. Płakałam ogromnymi łzami, jak wydawałam na to pieniądze, bo kosztuje to 70 euro. Aczkolwiek jest bardzo wydajne, to muszę przyznać, bo po tych 2 miesiącach ja czuję, że tu jest nadal bardzo dużo produktu. Ale to, jak to pięknie działa na skórę, jestem w stanie za to zapłacić każde pieniądze. Muszę zamknąć szafkę, żeby widzieć się w lustrze. Ja średnio używam 2,5 pompki. Po pompce na policzki, czyli takie moje sfery najbardziej narażone na trądzik, i pół pompki na szyję i na czoło. Thinking about you, about us, we got something special. Oh, it just feels right. 정해져 있던 것 같이 너와 나의 special. 설명할 수 없어 이 느낌. 하나 둘씩 오감 채워가는 우리들 사이. No doubt 내게 이미 의미 찾아 우리가 되어가. So you resist me. Hey, 너의 눈빛이 말해. Come closer. A little bit 다가와. A little bit 다가가. Oh yeah. Thinking about you. Powiem Wam, że nie tylko zapomniałam trochę jak vlogować, o czym mówiłam już wcześniej w tym vlogu, ale też znów zaczęłam się wstydzić mówić przed ludźmi do kamery. Myślałam, że już sobie z tym wcześniej poradziłam, ale okazuje się, że jak się nie vloguje przez jakiś czas, to wraca. To takie uczucie trochę żenady. Mimo tego, że chciałam Wam coś nagrać, to trochę wstydziłam się wśród znajomych, ale wybraliśmy się z okazji Halloween do parku rozrywki Asterix i miałam tam tonę frajdy. Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz byłam w takim parku rozrywki z rollercoasterami z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy w 2022 roku na moje urodziny w Disneylandzie, ale to nie jest do końca ten sam vibe. Disneyland to jest trochę taki bajkowy, cukierkowy świat, atrakcje niekoniecznie dla dorosłych, ale bardzo dużo jest właśnie dla takich mniejszych dzieciaczków. Tutaj już Asterix jest taki typowo park, trochę jak Europa Park, gdzie rollercoastery są z tych poważniejszych i właśnie tam wybraliśmy się na Halloween i była to jedna z najlepszych decyzji. Park miał taki klimacik, wszędzie wśród obsługi byli ludzie poprzebierani w stroje, którzy nagle wyskakiwali z nie wiadomo skąd i straszyli wszystkich. Były fajne dekoracje, był pokaz fajerwerków, więc jeżeli będziecie mieli okazję przyjechać w tym okresie do Paryża, to bardzo polecam. I też przy okazji zamykam już ten vlog. To właśnie działo się u mnie w październiku. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wszystko, co udało mi się pokazać na tym wideo. No i też naprawdę postaram się, żeby wracać już na ten kanał coraz systematyczniej. Trzymajcie kciuki, ja bardzo trzymam za siebie kciuki, ale póki co wygląda na to, że moja motywacja wróciła na dobre, więc do zobaczenia w następnym vlogu.